Napis: maestro Marek Janowski w rozmowie z Januszem Marynowskim. Sala prób Sinfonii Varsovii. Dyrygent Marek Janowski spokojnie patrzy na muzyków strojących instrumenty. Wokół jasne kotary. Wszyscy ubrani w codzienne stroje. Dyrygent obejmuje wzrokiem orkiestrę. Dzień dobry, panie i panowie. Trzecia część, proszę. I czy mógłbym mieć tu na początku tylko instrumenty dęte drewniane i blaszane, żebyśmy ustalili równowagę? Warsaw Presidential Hotel. Rozmowa w salonie. Maestro, dzień dobry. Dzień dobry. Janusz Marynowski. Jestem niezwykle szczęśliwy, wyróżniony i zaszczycony, mogąc rozmawiać z panem o muzyce, o Brucknerze, o Haydnie. Co za wspaniała okazja. Jesteśmy właśnie w trakcie prób z Symfonią Warsowią i z panem, maestro. Koncert wkrótce się odbędzie. Nagrał pan nagrania wszystkich symfonii Brucknera. Jaką rolę Bruckner odegrał w pańskim życiu? 24 października 2024 roku. Panowie naprzeciw siebie w obszernych, miękkich fotelach. Mówi Marek Janowski. Kiedy byłem dorastającym dzieckiem, miałem przez niezwykły zbieg okoliczności okazję poznania dyrektora muzycznego w Wuppertalu. Zwykły zbieg okoliczności. Mówię teraz powiedzmy o latach 1949, 50, 51, 52. Po II wojnie światowej, po tych wszystkich implikacjach dla bardzo dobrych dyrygentów, nie tak dobrych dyrygentów, średniej klasy dyrygentów w Niemczech, po tych wszystkich problemach z nazistowskim reżimem, był pewien starszy niemiecki dyrygent, który był przez lata nazistowskie dyrektorem muzycznym orkiestr. Nie będąc właściwie za nazistami, ale będąc zmuszonym z powodu piastowania stanowisk w Niemczech do wstąpienia do partii i wszystkich tych rzeczy. To był dyrygent, bardzo doświadczony w niemieckiej muzyce klasycznej i później romantycznej. Z tego co wiem, miał problemy po 1945 roku, żeby zostać gdzieś zatrudnionym jako dyrektor muzyczny. Wuppertal przyjął tego dyrygenta, Hansa Weisbacha, przed jego 70. jako generalnego dyrektora muzycznego na jakieś 6 czy 7 lat. Byłem wtedy nastolatkiem. Mój nauczyciel skrzypiec był koncertmistrzem w orkiestrze. Zawsze mówił: przyjdź na koncerty. Weisbach dyrygował w staroświeckim stylu, w doskonały sposób, oprócz innych rzeczy, Beethovena, Brahmsa i Brucknera. I pamiętam, jakby to było dziś, a musiało to być, jak miałem 13, 14 lub 15 lat. Zdarzyło mi się go słyszeć, jak dyrygował 7. symfonią Brucknera. Było to moje pierwsze spotkanie z Brucknerem. Byłem pod ogromnym wrażeniem. Przemówiła do mnie bardzo jego interpretacja tej symfonii. Usłyszałem ją lata później, wykonywaną pod batutą innych dyrygentów, i wersja Weisbacha zawsze była dla mnie wiodącym wprowadzeniem do zapoznania się z Brucknerem.
Oczywiście moje dyrygowanie było zupełnie inną sprawą, ale miałem od tego czasu, powiedziałbym, zainteresowanie austriackim, niemieckim stylem. Ponieważ wiesz, długość symfonii Brucknera. Pierwsze próby napisania symfonii przez Brucknera, ze wszystkimi jego problemami, z orkiestracją, nadaniem jej właściwej formy, to samo w sobie niezła historia. Oczywiście, gdy kończysz szkołę, studiujesz w konserwatorium, trafisz do teatru jako nauczyciel fortepianu, dyrygujesz w różnych operach. Nie masz takiego interpretacyjnego kontaktu z symfonią Brucknera, jeśli nie jesteś dyrektorem muzycznym orkiestry. Więc natychmiast, gdy tylko dostałem pierwszą pracę na stanowisku, jak to się mówi po niemiecku, General Music Dyrektora we Freiburgu w Niemczech, gdy miałem jakieś 32 lata, natychmiast postanowiłem umieścić w programie 1 czy 2 symfonie Brucknera na sezon, żeby sprawdzić, czy mogę rozwinąć pewien rodzaj uczucia dla tego konkretnego stylu bez utraty ogólnej formy. For this particular style without losing the overall form. Po tych latach we Freiburgu, potem w Dortmundzie i później, szefowie niektórych orkiestr uznali, że całkiem nieźle poradzę sobie z dyrygowaniem Brucknera. Odtąd dostawałem zaproszenia do dyrygowania symfoniami Brucknera. A dużo później, we wczesnych latach drugiej dekady tego wieku, przyszła propozycja od małej holenderskiej wytwórni, aby zaryzykować i nagrać Brucknera z Orchestre de la Suisse Romande. Która brzmi jak typowa francuska orkiestra. Pracowaliśmy nad tym bardzo ciężko. Teraz mija 15 lat lub coś koło tego, odkąd skończyliśmy. To był sukces zaskakujący dla wszystkich krytyków, którzy zobaczyli, że nawet taka francusko brzmiąca orkiestra była w stanie, ponieważ miała bardzo dobrą sekcję instrumentów dętych blaszanych, co bardzo ważne dla Brucknera, nie grać głośno, a subtelnie. Sprzedało się to całkiem dobrze. Spotkanie z Brucknerem wciąż trwa. Zaledwie 2 tygodnie temu wykonałem 7, a teraz to robię 4 z Symfonią Warsowią. Za 2 tygodnie będę w Stanach Zjednoczonych i czeka mnie 9. Brucknera w Cincinnati. Wykonuję 3 w Chicago, a potem znów 4 w Waszyngtonie. Więc to rok Brucknera, rok jego urodzin. Szczególna okazja do świętowania. Ale Bruckner jest ważnym czynnikiem w moim dyrygenckim życiu cały czas. Marynowski. Jeśli mogę spytać, maestro, czy pamięta pan, ile razy dyrygował pan symfoniami Brucknera? Jakieś kilkaset? Janowski siada głębiej w fotelu. Zastanawia się. Nie powiedziałbym, że 100, ale widzi pan,
Mówiąc, gestykuluje sugestywnie. Jeśli robię na przykład tydzień subskrypcji z filharmonikami berlińskimi, to 3 koncerty. 3 razy 7 w Berlinie, w Cincinnati 9 2 razy, w Chicago 3 3 razy, w Waszyngtonie 3 razy, więc może to będzie przez te wszystkie lata może 50, 60, 70 spotkań z Brucknerem. Próba. Pierwsza rzecz. Gdy wszystkie 4 waltornie kończą ten takt numer 10, kiedy gracie, a potem pusto, proszę nie przyspieszajcie na tym drugim uderzeniu, bo musimy mieć, a nie. To prawdziwa kontynuacja. Jeszcze raz. Od początku. Raz, dwa, raz, dwa. Pierwsza i druga waltornia, jednakowa subtelna dynamika, jak u trzeciej i czwartej. Raz, dwa. Rozmowa. Marynowski. Czego orkiestra i dyrygent naprawdę potrzebują, żeby grać wspaniale Brucknera? Jakieś wyjątkowe umiejętności? Pan sam powiedział, maestro, doskonała sekcja instrumentów dętych blaszanych. A oprócz tego? Janowski. Zawsze istnieje ryzyko. Wie pan, Bruckner był, zanim zaczął komponować symfonię, pracował nad utworami mszalnymi, dziełami chóralnymi i muzyką organową. Nie był specjalnie doświadczony w orkiestracji. Na przykład, kiedy sekcje dęta blaszana, dęta drewniana i smyczkowa grają razem jakąś frazę, wówczas słyszymy w całości tylko barwę sekcji dętej blaszanej. Dlatego nie ma żadnej potrzeby pisania czegoś dla sekcji dętej drewnianej lub smyczkowej. Trzeba więc pracować cały czas wśród tych wybuchów forte, którymi dla ucha słuchacza zabarwione są dęte blaszane, otoczone przez dęte drewniane i smyczki. Do tego potrzeba oczywiście, aby sekcja dęta blaszana, czyli waltornie, trąbki i puzony, którym względnie łatwo grać głośno, grała delikatnie, co jest trudniejsze. To zawsze jest poważne zadanie. Tak też jest podczas tego tygodnia tutaj, gdy mamy pokój prób, który w niczym nie przypomina sali koncertowej. To musimy stworzyć z orkiestrą od razu to poczucie dla dętych blaszanych, gdzie się wstrzymać, by nie zabić kompletnie dźwięku smyczków i dętych drewnianych. Taka sytuacja jest w szczególności w tej 4. symfonii. Mamy wiele ważnych kontrapunktowych rzeczy, których nigdy nie usłyszymy, jeśli sekcja dęta blaszana jest zbyt głośno. I zawsze potrzeba cierpliwości muzyków w stosunku do tego, co robią blaszane i co robią smyczki. I są oczywiście orkiestry, które robiąc to rok za rokiem, są do tego bardziej przyzwyczajone niż orkiestry. To bardzo ważna kwestia.
które tradycyjnie nie przynależą do austriacko-niemieckiej historii rozwoju muzycznego. Pamiętam bardzo dobrze, wie pan, byłem w Paryżu dyrektorem muzycznym przez mniej więcej 16 lat w orkiestrze radia francuskiego. A Daniel Barenboim był dyrektorem muzycznym w Orchestre de Paris. I nieświadomie on z Orchestre de Paris, a ja z orkiestrą radiową równolegle umieściliśmy w programie Brucknera. To było w późnych latach 80. i 90. ostatniego wieku. W tamtym czasie w Paryżu Bruckner miał ogromne trudności z przyciąganiem słuchaczy. Teraz jest zupełnie inaczej. Bruckner zadomowił się we Francji, nie tylko w Paryżu. Wiem o tym doskonale. W Anglii w latach 70. i 80. umieszczanie symfonii Brucknera w programie, o matko, nigdy przenigdy. Zamiast tego Sibelius. Sibelius jest bardzo popularny w Anglii. Jeśli w Niemczech umieścisz w programie symfonię Sibeliusa, nikt nie przyjdzie. Myślę też, że po upadku muru berlińskiego i po zbliżeniu się krajów Europy Środkowej do krajów Europy Zachodniej, trzeba wypracować przychylność Czechów, Polaków, Ukraińców czy innych. To może zająć trochę czasu. Gdy się uda, również w tych krajach będziemy mieli fanatyków Brucknera. Ale pojawia się pytanie, dlaczego tak nie udało się we Francji? Dlaczego z takimi trudnościami udaje się w Wielkiej Brytanii? Dlaczego wciąż tutaj, zamiast czegoś tak popularnego jak Czajkowski czy coś, jest to rzadkość? Istnieje pewna wyobraźnia kadrowania muzycznych fraz, która jest bardzo austriacka, po czym rozprzestrzenia się na południowe Niemcy i rozwój następuje właśnie tutaj. Mahler zawsze mawiał, ludzie mnie nie rozumieją, mój czas nadejdzie. Bruckner nie miałby tyle arogancji, żeby powiedzieć coś takiego, ale też mógłby to powiedzieć. Dla mnie ma w sobie więcej głębi przyciągającej publiczność niż niektóre symfonie Mahlera. To moja opinia. Marynowski. To ciekawe, myślę, że wciąż w Polsce Bruckner nie ma tak ugruntowanej pozycji jak Mahler. Mahler jest dużo bardziej popularny, Janowski. bo Mahlera łatwiej spopularyzować. I łatwiej wystawić symfonię Mahlera z sukcesem wśród publiczności. Marynowski. Ale może Bruckner potrzebuje dużo więcej pracy nad detalami. Janowski. Teraz po prostu nad tym pracujemy i orkiestra to wie. Staram się być skuteczny i za dużo nie gadać. Podczas prób mówię dużo o kadrowaniu, kształtowaniu melodii muzycznej. Muzycy słuchają i starają się najlepiej jak potrafią. Tak. Próba. I to musi być bardzo szybko na końcu. To niewielkie różnice.
Nie powtórzę tego teraz, ale pamiętajcie o tym. I muzyczny gest. Jam pam pa pa pam. Jam pam pa pa pam. Japapam, japapam, japapam. A nie, Jam pam jatatam. duch tego się trochę wtedy gubi. Czwarta część. Nachyla się nad partyturą. Obraca kartkę. Rozmowa w salonie. Marynowski. O la la. Dla nas to taka niezwykła okazja, aby odkryć Brucknera z legendą jego muzyki, czyli z panem maestro. Ta, legendą, nie przesadzajmy. Janowski. Nie, ja... W każdym razie powiedziałbym, jeśli wciąż jestem w dobrej kondycji fizycznej. Powinniśmy też w najbliższej przyszłości, pan i ja, pomyśleć o innej symfonii. Czwarta Brucknera, obok siódmej, jest być może najpopularniejsza. Ale może za około rok powinniśmy pomyśleć o kolejnej. Trochę to zależy od tego, jak publiczność w ten czwartek zareaguje na tę symfonię. Marynowski. Czwarta Brucknera jest nazywana romantyczną. Co pana zdaniem jest naprawdę romantyczne w tej muzyce? Bo nie jest wcale taka oczywista może. Naprawdę głębokie, romantyczne emocje? Janowski z namysłem unosi dłonie. Pamiętam raz podczas nauki szkolnej, gdy obserwowałem w Wuppertalu tego starszego mistrza dyrygowania kompozycjami Brucknera, że pewien muzyk powiedział mi w tamtym czasie, w latach 50., Bruckner jest barokowym romantykiem. Tylko częściowo się z tym zgadzam. To zupełnie inne podejście od tego, co widzimy w tym okresie, powiedzmy od Schumana przez Brahmsa, idąc do Richarda Straussa, nie wspominając o Wagnerze. Wie pan, Bruckner uwielbiał Wagnera. Kłaniał się przed muzycznym pisarstwem Wagnera. Ale zostawmy Wagnera. Kiedy słyszysz prawdziwych romantyków, niemieckich romantyków, Schuberta, Schumana, Brahmsa, nawet Straussa w jego orkiestrowych dziełach. Bruckner jest w inny sposób niemiecki. Nie niemiecki, austriacki w podejściu do romantyzmu. Myślę, że to jego sposób. Wie pan, jak zawsze, gdy rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o tłumaczeniu muzyki i Marynowski. może po prostu posłuchajmy. Janowski. Co to? Muzyka mówi sama za siebie. Marynowski. Zdecydowanie. A z tych około 100 pana wykonań Brucknera, maestro, które jest tak wyjątkowe, że nigdy go pan nie zapomni? Tak. Jakaś orkiestra? Miejsce? Janowski. Kiedyś z moją poprzednią... Nie, to nie było w Paryżu. To było z berlińską radiową orkiestrą symfoniczną, kiedy byliśmy w Japonii w trasie i mieliśmy w Tokio w Santory Hall wykonanie 8 Brucknera. Graliśmy ją już wcześniej w innych japońskich miastach. To były doskonałe wersje. I podczas tego wykonania w Santory Hall zdarzyły się małe wpadki w sekcji waltorni. Najpierw jakiś brakujący takt. Wie pan, takie rzeczy mogą się zdarzyć podczas występu. Mimo to publiczność oszalała. Nie wyszli, nie chcieli, żeby orkiestra wyszła. W pewnym momencie orkiestra wyszła i musiałem wrócić na scenę i znów wrócić i znów. I muszę przyznać, że mimo tych drobnych technicznych kwestii
Był tam duch 8 Brucknera, którego przenigdy nie zapomnę. To zależy tylko częściowo od dyrygenta. To zależy od mentalności i dyscypliny wykonawczej muzyków. To jednomyślne podejście do utworu. Trudno je osiągnąć. Marynowski. Tak, niesamowite. Ponieważ w tych wyjątkowych okazjach, aby zagrać niezwykły koncert, potrzebujemy wspaniałej orkiestry, wspaniałej sali, wspaniałego dyrygenta i dobrej muzyki. Nie zawsze dzieje się to jednocześnie. Nie. Janowski. Ale muszę powiedzieć, ponieważ zdarzyło się to niedawno, 2 tygodnie temu, trzecie wykonanie 7 Brucknera z filharmonikami berlińskimi. Było całkiem imponujące. Całkiem imponujące. Tak. Kiedy ze światowej klasy orkiestrą czujesz, że wszyscy podążają w tym samym kierunku. To po prostu działa. Cóż. Tak. Marynowski. Czy woli pan być takim dyrygentem, który jest wyjątkowo wierny partyturze kompozytorowi? Czy woli pan tworzyć własną wersję Brucknera? Czy jedno i drugie? Janowski. Nie powiedziałbym. Zdarzyło się to oczywiście na przestrzeni kilku dekad mojego doświadczenia. Gdy jestem na próbie, robię tak, aby regulować ruch. Na próbie, podczas gdy orkiestra gra i podczas gdy wybijam takty, wsłuchuję się w orkiestrę i porównuję to, co słyszę, wychodzące od nich z moim wewnętrznym wyobrażeniem. A gdy słuchasz, możesz wpaść na pomysł. Może tak, albo tak, lub trzeba to zrobić inaczej, żeby nie prowadziło to do pustego, nudnego wykonania. To zależy bardzo od chwili, a nie od zacząłem próbę o 10 i mam taki czy inny pomysł i wcisnę je gdzieś po drodze. Są rzeczy, o których masz jakieś wyobrażenie. Na przykład akompaniament smyczków i obój piccolo solo. Muzyk, oboista gra w inny sposób, a tobie całkiem niespodziewanie się to podoba. Więc zostawiasz to tak, jak jest i nie mówisz mu, żeby grał inaczej. To mój sposób radzenia sobie z orkiestrami. Próba. Masz tę pierwszą część, całkiem fajną. A potem jest w ludzkiej naturze to umpidam. Pewne pochissimo pesante. Sprawia oczywiście, że zwalniają i tracimy tempo. To Rozmowa. Marynowski. gdyby musiał pan wyjechać na bezludną wyspę zupełnie sam, tak, i mógłby pan zabrać tylko jedną partyturę, byłby to Bruckner czy Haydn? Bo planuje pan zagrać z nami Haydna. Tak, to byłby Haydn. To byłby Haydn. Dlaczego? Dlaczego Haydn jest tak uwielbiany? Janowski. Haydn jest najważniejszym nauczycielem dla orkiestry. I nie jest, wie pan, napisał 104 symfonie, napisał wiele oper, które nigdy nie zostały zagrane. I napisał mnóstwo muzyki kameralnej. Właściwie stworzył kwartet smyczkowy.
Haydn jest dla mnie nauczycielem podstaw środkowoeuropejskiego muzycznego gustu. A jeśli w utworze Haydna zrobisz coś niewłaściwego, na przykład z wyborem tempa czy frazowania, wtedy cała publiczność czuje, że coś jest nie tak. Niebezpieczeństwo z Haydnem i jego muzyką dla orkiestry i dla dyrygenta polega na tym, że jesteś nagi przed publicznością. Ta muzyka nie wybacza najmniejszego. Jak to nazwać? Błędu w guście? Nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. To cały Haydn, nie Mozart z całą jego potęgą. Nie Beethoven. To Haydn, który stworzył ideę symfonicznego formowania rzeczy i fraz. Beethoven też by tak panu powiedział. Wziął wszystko od Haydna i to rozwinął później w inny sposób. A potem już nie słyszał. W jego sytuacji mógł sobie jedynie wyobrażać to, co napisał, a nie to, co mógł usłyszeć w swoich późniejszych symfoniach. Przygotował ścieżkę Weberowi i Wagnerowi, ale wszystko zaczyna się z Józefem Haydnem. Jeśli pyta mnie pan, którą partyturę, myślę, że zabrałbym haydnowskie stworzenie świata. Ze względu na chór, solistów i orkiestrę. To niewiarygodne arcydzieło. Traktujące tekst i biblijną historię w najprostszy i dziecinny sposób, ale w pozytywnym słowa tego znaczeniu. I jest to absolutnie cudowne. Marynowski? To nie pasja Jana Sebastiana Bacha, ale Haydna. Janowski. Tak, taki jest mój gust. Bach oczywiście jest jednym z najważniejszych. Zawsze byłem bardzo ostrożny. Nigdy nie dyrygowałem pasją według świętego Mateusza. Nigdy. Jestem bardzo ostrożny. Robiłem koncerty brandenburskie, oczywiście, i podobne rzeczy, ale moje podejście do arcydzieł Bacha jest takie, że powiedziałbym, że nie odważę się ich zrobić. Próba. Raz, dwa. Pierwsze i drugie skrzypce. Trzymajcie tu smyczek na strunach. Papa w ten sposób. Raz i... Tak, wystarczy. Jaka tendencja? Nie raz, dwa. I nie... Raz, dwa. Akcent. Teraz. Dalej. Rozmowa. Marynowski. Czy kiedykolwiek poważnie rozważał pan karierę matematyka? Bo słyszałem, że studiował pan matematykę. Co łączy matematykę i muzykę? Tylko harmonia? Czy całe podstawy? Cała konstrukcja? Janowski. Cóż, zawsze bardzo interesowałem się zagadnieniami matematycznymi. Wyobrażanie sobie, czym mógłbym się zajmować zawodowo, zawsze było psychologiczną słabością, wiem o tym. Ale mnie zawsze interesowało,
znalezienie się w miejscu, w którym w przyjazny sposób mógłbym mówić innym ludziom, co mają robić. A inni ludzie nie mogliby mówić mnie, co ja mam robić. I oczywiście dyrygowanie jest na to najłatwiejszym sposobem. Najłatwiejszym. Przed sobą masz dorosłych, doskonale uformowanych muzyków. Nie możesz im mówić jakichś dziwnych czy idiotycznych rzeczy. Musisz być w stanie sprawić, że wszyscy wezmą cię na poważnie. Mogą mnie nie lubić, to zupełnie inna historia. Ale w żadnym wypadku muzyk pracujący ze mną nie powinien myśleć o mnie, co ten idiota nam opowiada. Czasami to nie jest łatwe. Marynowski. A czy wierzy pan, że muzyka potrafi zmienić ludzi wokół? Że w pewien sposób czyni ludzi lepszymi? Czy to tylko sztuka dla sztuki? Janowski krzywi się wątpiąco. Wiele osób w to wierzy. Ja mam wątpliwości. Mam wątpliwości. Może zmienić słuchacza na krótką chwilę. Ale potem oczywiście wraca do rzeczywistości codziennych spraw. Zmieniać ludzkie dusze muzyką? Pamiętam na przykład pewnego bardzo ważnego i znanego niemieckiego polityka, z którym byłem całkiem blisko w Berlinie, Wolfganga Schäuble. Wie pan, tego na wózku, ministra finansów. Był wielkim miłośnikiem muzyki. Nie tej najmodniejszej. Nie był zainteresowany muzyką współczesną, ale Mozart, Bach, Haydn i cały XIX wiek i nawet Wagner bardzo. Uwielbiał to. Powiedziano mi, zmarł zaledwie kilka miesięcy temu, że zmarł, słuchając koncertu skrzypcowego Mozarta. To miłe, nieprawdaż? Marynowski. Jaka słodka sytuacja. W pewien sposób słodka sytuacja, umrzeć przy Mozarcie. Mój Boże. Czy jest jakiś utwór, którego nigdy pan nie wykonał, maestro, a chciałby? Janowski w skupieniu błądzi wzrokiem. Chciałbym i wciąż chcę, ale nie wiem, czy teraz moja fizyczna sytuacja pozwoliłaby mi wykonać go odpowiednio. Manon Lescaut Pucciniego. Ale nigdy nie trafiła się okazja. Taki zbieg okoliczności. Jestem wielkim fanem Pucciniego. Manon Lescaut była jego pierwszym wielkim sukcesem i są tam wspaniałe elementy. Oddałbym fortunę 10, 20, 30 lat temu, gdyby jakaś opera zaproponowała mi to. Cóż, nigdy, przenigdy. Marynowski. Maestro, dziękuję bardzo. To wielka przyjemność gościć pana na próbach i podczas koncertu. To przyjemność być tutaj. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Próba. Napisy. Rozmowa odbyła się przy okazji koncertu celebrującego 40-lecie działalności Orkiestry Sinfonia Varsovia 21 października 2024 Warszawa. Podziękowania dla Warsaw Presidential Hotel za użyczenie przestrzeni na wywiad z Markiem Janowskim.